Niemcy zdawali sobie sprawę, że z pomiędzy ziemiaństwa wychodziła największa ilość osób, które były gotowe przeciwdziałać okupantowi. Niemcy zdawali sobie sprawę, że to była największa ilość osób spośród przywódców powstania wielkopolskiego, a przedtem spośród przywódców i organizatorów wszystkich powstań, począwszy od powstania kościuszkowskiego, poprzez powstanie listopadowe, powstanie styczniowe. To była warstwa, która nie poddawała się nigdy okupantom, najeźdźcom czy tym, co tworzyli rozbiory. Niemcy wiedzieli jeszcze, że ziemiaństwo wielkopolskie bardzo źle wpłynęło w większości na podział ziemi w Wielkopolsce między właścicielami niemieckimi a właścicielami polskimi. Istniało wiele rodzin ziemiańskich, które dobrze gospodarując i posiadając nadwyżki finansowe, inwestowali w ziemię, ale nie w obojętnie jaką ziemię, tylko taką, która mogła przejść w ręce niemieckie. I w związku z tym te transakcje Polaków były traktowane jako czyny patriotyczne, dlatego że oni musieli przebić wielkie pieniądze specjalistycznej spółki Hakata, która miała zadanie wykupywać ziemię od Polaków i tu trzeba było przebijać. Niemcy pamiętali to Polakom, że w ten sposób oni tracili udział w ziemi, który był w Wielkopolsce. Po drugie, atak na ziemian był spowodowany również tym, że przecież to były wielkie gospodarstwa, przedsiębiorstwa i trzeba było pozbawić Polaków tych przedsiębiorstw, osadzić tam własnych kolonistów, osadzić własnych zarządców po to, żeby te przedsiębiorstwa pracowały tylko i wyłącznie na rzecz III Rzeszy i jej potrzeby wojenne. Niemcy zorganizowali to w ten sposób i powiat krotoszyński w Wielkopolsce był pierwszym powiatem, w którym to zorganizowano, że kolejno wyspecjalizowane ekipy podjeżdżały, przeważnie rano, pod majątki ziemskie. Dawano, zależnie od ekipy, 15 do 20 minut na spakowanie się. Można było zabrać tylko tyle, co uniosło się w rękach i kazano wychodzić z domu na całe życie. Pozbawiano wszystkiego i wywożono. Pierwsi ludzie, którzy byli wywożeni, nie wiedzieli, dokąd są wywożeni. Po pewnym czasie już zorientowano się, że Niemcy zorganizowali pierwszy w Polsce, i to było na ziemi wielkopolskiej, niedaleko Krotoszyna i Koźmina, w Dobrzycy obóz dla ziemian. To był tylko dla ziemian, dla wyizolowania warstwy ziemiańskiej, odcięcia ich od pozostałej części społeczeństwa. Wywożono tam kolejno z całej Wielkopolski bardzo wiele rodzin. Przy czym było to wyspecjalizowane w ten sposób, że na przykład dla powiatu krotoszyńskiego był tylko obóz w Dobrzycy, natomiast dla powiatu jarocińskiego był już obóz specjalistyczny w Cerekwicy.